Gdy w 2002 roku pojawił się na rynku Medal of Honor Allied Assault, zmienił branżę gier FPS-owych. Oto gra, która oferowała nie tylko fantastyczny gameplay, rewelacyjne misje przywodzące na myśl szeregowca Ryana, ale i świetnie wykonane skrypty, które stanowiły ozdobę dla rozgrywki. Allied Assault był trzecią odsłoną serii. Dwie pierwsze mnie ominęły z racji wyjścia tylko na konsoli PlayStation. Konkurencja jednak nie spała. Rok po Medal of Honor pojawił się pierwszy Call of Duty. Czy był lepszy? Dla mnie nie. Możliwe, że to siła nostalgii u mnie przemawiała za medalem. Kod był dobry, ale nie tak dobry jak lądowanie na plaży Omaha. Seria Medal of Honor jednak nie spała. Przez kolejne lata były produkowane kolejne gry na różne systemy, by w 2004 roku według mnie osiągnąć szczytową formę. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja spóźniona o całe lata gry Medal of Honor Pacific Assault. Zapraszam. Medal of Honor Pacific Assault była grą wojenną, która miała na siebie trochę inny pomysł. Podobnie jak Allied Assault oparto ją na zmodyfikowanym silniku id-Tech 3. Jednak od razu widać, że gry dokonały sporego kroku w kwestii oprawy i pokracznie biegające ludki z Allied Assault zastąpili świetnie animowani żołnierze. Pacific Assault przenosi nas na teatr działań, który w wojennych grach FPS do tej pory nie był za bardzo wykorzystywany, mianowicie kampania na Pacyfiku. Gra rozpoczyna się lądowaniem na atolu Tarawa, ale to tylko prolog. Potem gra cofa nas do wydarzeń, które poprzedzały desant na Tarawie. Rozpoczynamy od świetnie pomyślanego treningu, który może przypominać wydarzenia z Full Metal Jacket. Deweloperzy starali się, abyśmy się zżyli z ekipą i ich polubili, dlatego już w misji treningowej starano się nadać naszej ekipie trochę charakteru. Choć pomysł był dobry, to podczas rozgrywki raczej średnio zważałem na ziomków, no dobra, może poza Sullivanem, który był medykiem i którego najczęściej widzimy z bliska. Jednak przyznam, że proces zżycia się z naszym składem w moim przypadku był nieudany. Gra jednak nie wrzuca nas po treningu od razu w środek bitwy. Czeka nas jeszcze fantastyczna przejażdżka po Pearl Harbor tuż przed atakiem Japończyków. To najlepszy moment z całej gry. Przypomina trochę wjazd do Black Mesa w Half-Life'ie. Typowa cisza przed burzą i nagle rozpętuje się totalny chaos. Misja co prawda opiera się głównie na skryptach, ale to nie ma znaczenia. Postrzelamy do nadlatujących samolotów, uratujemy marynarzy z tonącego okrętu, dzieje się dużo i na swoje czasy była to najlepiej zaprojektowana misja z gier FPS-owych, jakie widziałem. Niestety potem już żadna misja nawet nie zbliży się do jakości wykonania Pearl Harbor. Dlatego dobrze jest nacieszyć się tutaj dynamiką i wydarzeniami, no bo potem będzie raczej dość nudnawo. Po tych wydarzeniach ruszamy na front. Niestety teatr wojny na Pacyfiku, pomimo starań deweloperów, nie jest tak ciekawy jak wojna w Europie. Tutaj raczej możemy liczyć na ciągłą dżunglę, czasami jakaś plaża i domki z bambusa. Pomimo starań, aby to jakoś zróżnicować, nie na wiele to się zdało. Nie jest to złe, bo jeśli chodzi o roślinność, deweloperzy wykonali ją rewelacyjnie i faktycznie można poczuć się jak w prawdziwej dżungli. Japończyków trudno dostrzec w gęstym listowiu i dodaje to trochę dreszczyku emocji, gdy przemierzamy lokacje i zaraz może ktoś nam wywalić magazynek w plecy. Ten element wyszedł świetnie, bo udało się zachować takie trochę poczucie walki partyzanckiej, gdzie jedni i drudzy próbują po cichu zajść przeciwnika i otworzyć ogień. Jednak to niestety pozory. Gdy tylko rozpęta się bitwa, Japończycy zdają się widzieć przez gęste listowie i prują w nas niemal bezbłędnie. Przy walce szybko wychodzi spora bolączka Pacific Assault, celność broni i jej moc. Ja rozumiem, że podczas II wojny światowej karabiny miały celność krzywej procy. Rozumiem też, że Japończycy potrafili przetrwać po kilka strzałów i nadal prowadzić ogień, ale kurde, no to jest jednak gra. Wcześniejsze odsłony medala robiły to doskonale. Dlaczego tutaj to zmieniono? Pogoń za realizmem? Bynajmniej. Ten element bardzo mnie irytował do samego końca rozgrywki. Nie raz i nie dwa będziesz próbował dokładnie namierzyć przeciwnika, ale albo nie trafisz, albo nawet pomimo trafienia prosto w japę, na przeciwniku nie zrobi to większego wrażenia. Teraz warto wspomnieć o nowej mechanice gry. Otóż jest to tytuł, w którym nie jesteśmy samotnym wilkiem, który wygra wszystkie bitwy samodzielnie. Mamy nasz wierny skład. Można im wydawać proste rozkazy, ale zazwyczaj tak ich nie posłuchają albo robią wszystko po swojemu. Czasami, gdy siedzisz za kamieniem, a kule świstają dookoła, widzisz naszych ziomeczków jak rączo sobie hasają pomiędzy przeciwnikami, radośnie przyjmując na klatę garści ołowiu. I tak, w końcu padną, ale są i tak nieśmiertelni, z tym, że do końca potyczki zazwyczaj będą wyeliminowani. I to nie byłby aż tak duży problem, gdyby nie to, że polegamy głównie na medyku. Gra nie posiada automatycznie odnawianej energii życiowej. Tutaj w sumie kolejny fajny
fajny pomysł. Mamy medyka, który gdy padniemy 4 razy może nas przywrócić do życia. O ile? No właśnie, o ile zdąży dobiec, bo medyk zamiast trzymać się blisko albo przy nas, biega jak dziki zając. Gdy padasz, możesz nawoływać go, aby przybiegł i nas postawił na nogi, ale zazwyczaj nie zdąży, więc po prostu odpalasz od zapisu. Dodatkowo nasze ziomeczki podłażą ciągle pod lufę, wystawiają się na strzał i robią wszystko, aby nie brać ich na poważnie. Ale nic nie przygotuje cię na to, co jest później. Słynne misje lotnicze. Marines, nie dość, że wyszkoleni w walce na ziemi, radośnie zasiadają w kokpitach samolotów i ruszają na misję lataną. Choć jest to co prawda głupie, to może to nie jest aż takim problemem, co poziom trudności tych misji. Podejrzewam, że wielu w tym momencie zakończyło swoją przygodę z Pacific Azul. O ile wcześniej można się było uleczać, tak samolot sam się nie naprawi. Wytrzymałość samolotu jest jedna na całą misję, a będzie sporo okazji, aby samolot rozwalić, bo tutaj gra nas porządnie przetyra podczas walk z innymi myśliwcami, ataku na cele naziemne czy lotniskowiec. Często w tej misji trafiamy na pewnego rodzaju death trap, gdzie gra zapisuje nam checkpoint z niewielką ilością energii samolotu i szanse, aby przejść dalej z tym co mamy, są w zasadzie bliskie zeru. Choć sama misja jest całkiem okej, jeśli chodzi o wydarzenia, bo fajnie wygląda zatapiany lotniskowiec czy atak na cele naziemne, to trzeba przyznać, że jednak oprawa nie przykryje irytacji, z jaką się spotkamy w tej misji. Gra też jest dość krótka, jest raczej średnio intensywna, ale o jakości Call of Duty 2 raczej tutaj nie ma mowy. Autorzy starali się wpleść skrypty do rozgrywki i czasami one podnoszą adrenalinę, ale poza pierwszą misją w Pearl Harbor, trudno nazwać grę widowiskową. Dość szybko dżungla staje się niezjadliwa, kolejne misje wydają się do siebie niezwykle podobne i zaczyna wkradać się nuda. Owszem, zastosowano niewielkie umilacze typu ostrzał z jadącego jeepa, ale jest tego za mało. Myślę, że problem jest taki, że nie za bardzo było czym tę grę umilić. Rozumiało to Treyarch, bo w Call of Duty 5 poprzetykali misje pacyficzne innymi misjami, aby zabić wszędobylską powtarzalność. Choć gra ma swoje wady, to potrafi zaskoczyć ciekawymi pomysłami, na przykład lądowanie na tarawie, szczególnie za drugim razem wygląda świetnie. To już nie pokraczne ludziki z Omaha, tutaj jest to może mniej widowiskowe, ale bardziej nazwałbym realistyczne. Paradoksalnie ta misja, która jest po części pierwszą i zarazem ostatnią, czyli taką klamrą domykającą całą grę, jest najlepsza. Pomiędzy nimi jest kilka wydarzeń, ale ciężko powiedzieć, że zapadają one w pamięć. Owszem, początek w Pearl Harbor czy trening jest świetny, ale ciężko to nazwać rozgrywką. To co się dzieje później raczej nie wystrzeli nas z kapci. Oprawa w swoim czasie robiła robotę, głównie za sprawą świetnie wykonanej i animowanej roślinności. Dzisiaj może to nie robi już takiego wrażenia, ale na 2004 rok to było niezłe osiągnięcie. Podobały mi się też postacie, fajnie je wykonano i nawet dzisiaj wyglądają niczego sobie. Cieszą też detale, jak na przykład w misji w Pearl Harbor świetnie wykonane wojenne okręty, które oglądamy z dość bliska. Jeśli chodzi o wydanie gry, o ile dobrze pamiętam, w Europie i też między innymi w Polsce gra pojawiła się w tak zwanym keep case'ie, czyli pudełku DVD, bo gra już była wydana na jednej płycie DVD, natomiast w Stanach nadal była dostępna, zresztą ciekawe czy w Stanach, czy to jest wersja amerykańska, ale chyba tak, w Stanach była nadal dostępna wersja w tak zwanym mini big boxie, to nawet nie jest big box, czyli to tylko taki mini big box, między innymi Silent Hill w Stanach były wydawane właśnie w takich malutkich, mniejszych po prostu pudełkach. Co znajdziemy w środku? Już Wam mówię, otworzę sobie to delikatnie. No właśnie, to jest jedna z ciekawych rzeczy. Oprócz oczywiście mamy manual, tradycyjnie, jak to zazwyczaj do większości tych gier dorzucano, ma manual w formie jakiejś takiej czarno-białej książeczki. Ale ciekawa jest sprawa z samą grą, bo tak jak wspomniałem, w Europie i w Polsce, poprawcie mnie jeśli się mylę, ale wydaje mi się właśnie, że w Polsce pojawił się Pacific Azul w wersji na jednej płycie CD, natomiast w wersji amerykańskiej mamy wersję na CD i mamy tych płyt chyba 4, o ile dobrze pamiętam. Proszę bardzo, 4 płyty. Wygodniejsze oczywiście jest to, żeby gra była na jednej płycie, natomiast ja bardzo długo szukałem właśnie takiej wersji, żeby ona była jeszcze na wersji CD, to jest ta wersja na pewno premierowa. Natomiast w wersji, tak jak mówię, europejskiej, to mieliśmy już DVD, co było... I to powiem Wam, że często się zdarzało.
Nie wiem, czy tak nie było czasem przy Half-Life'ie 2, bo ja mam wersję, która jest na 5 płytach, a była też wersja właśnie na jednej płycie DVD. I ta wersja na 5 płytach pojawiła się chyba tylko na rynku amerykańskim i ona się pojawiła w 4 wersjach albo w 3 wersjach pudełek. Natomiast ta wersja europejska, między innymi polska, była na jednej płycie DVD. I to bardzo często się spotykało coś takiego, że gry w wersji na przykład na Stany były na płytach CD, czasami były też w 2 wersjach. To jest w ogóle też ciekawe, bo były gry, które wychodziły w 2 wersjach. To było na początku, kiedy wchodziły płyty DVD, kiedy jeszcze niewiele osób sobie mogło pozwolić na odtwarzacz DVD na przykład w komputerze. Pewne gry wychodziły na płytach DVD. Tak wyszedł na przykład Wing Commander 4, który pojawił się w wersji na DVD i gry były faktycznie, i to nie było tylko, że to był nowy nośnik. Tam filmy były o wiele wyższej jakości, bo były właśnie w formacie DVD, ale żeby tą grę zagrać, trzeba było mieć specjalny dekoder sprzętowy, na przykład Real Magic, który dekodował wideo i chyba nawet bez tego dekodera gra się nie odpalała. Dzisiaj można to uruchomić poprzez jakiś tam emulator tego Real Magic, natomiast oryginalnie trzeba było mieć kartę Real Magic, która to odtwarzała. I podobnie było z Tex Murphy Overseer. Też gra wyszła w wersji na CD i pojawiła się też wersja jednopłytowa na DVD i też w tej wersji na DVD były lepszej jakości filmy. Oczywiście to były tamte czasy, trochę to działało inaczej. W przypadku Medal of Honor Pacific Assault to raczej chodziło o to, żeby zamiast 4 płyt mieć jedną. Tam nic lepiej nie jest, nie są lepsze cutscenki, lepszej jakości, natomiast faktycznie w tych 2 grach, które powiedziałem, mamy lepszej jakości grę, bo cutscenki są po prostu lepszej jakości w formacie DVD i to wygląda lepiej. Natomiast tutaj chodziło oczywiście o oszczędność nośnika. Ciekawa sprawa, nie wiem, czy w Stanach wyszła też wersja DVD Medal of Honor, znaczy może później, tak? Mi chodzi o te wersje premierowe, czy wyszła, bo szczerze mówiąc pamiętam tylko, że próbowałem sobie, nawet chyba mam europejską wersję Pacific Assault polską i tam jest właśnie na jednej płycie, także możecie to sprawdzić. Ja szczerze mówiąc tego nie researchowałem, dopiero w zasadzie w momencie, kiedy otworzyłem to pudełko, sobie przypomniałem, że ta wersja jest na 4 płytach, dlatego wcześniej tego nie sprawdziłem. Natomiast faktycznie takie sytuacje zdarzały się dość często, tak, że paradoksalnie wersje na europejskie były na jednej płycie, może po to, żeby zmniejszyć koszt nośnika, ciężko powiedzieć, a wersje na Europę, czy na wersję w Ameryce nie dość, że były na 4 płytach, to jeszcze były właśnie w Big Boxie. Widzicie, to jest Big Box z flapem, nawet nie wiedziałem, troszkę mi się tutaj to nie złożyło i proszę bardzo, mieliśmy taki flap i mogliśmy zobaczyć screeny z Pacific Assault oraz opis. Bardzo fajny Big Box w kolekcji, bardzo fajne wydanie, polecam. No niestety ta wersja polska jak zwykle okazała się tutaj w mojej opinii gorsza, chyba że wyszedł jakiś Big Box, ale szczerze mówiąc ja kojarzę tylko Keep Case'a. Dajcie znać. Dobra, to tyle. W końcowym rozrachunku, choć to jeden z najfajniejszych medali, to rok później Call of Duty 2 pozamiata rynek wojennych FPS-ów i nigdy już się nie uda medalowi dogonić konkurencji. W kolejnych latach i Call of Duty również weźmie się za wojnę na Pacyfiku i zrobi to we własnym stylu i także o wiele lepiej. Dzisiaj Pacific Assault nadal pozostaje trochę taką grą w cieniu słynnego Call of Duty. Nie jest to zły tytuł, ale widać, że wiele rzeczy było robione po raz pierwszy i brakuje tym elementom wygładzenia. Na krótką chwilę przy okazji tej właśnie gry Medal of Honor odskoczy Call of Duty pod kątem oprawy, ale to tylko do momentu wydania COD 2. Pacific Assault to taka trochę gra mniej widowiskowa, brakuje tutaj epickich momentów, no dobrze, może poza Pearl Harbor. Tytuł potrafi irytować siłą i celnością broni i to sprawia, że najważniejszy element strzelanki po prostu nie cieszy, a wkurza. Do tego ciągła dżungla. Rozumiem, że tak wyglądała wojna na Pacyfiku, ale w grze po prostu przekłada się to na nudę. Podobne wnioski wyciągnie też Treyarch, które w Call of Duty World at War poprzetyka misję na Pacyfiku działaniami z Europy, aby zabić monotonię, dłużyznę i nudę. Jednak warto spróbować, a nuż to, co zaproponowało Electronic Arts, bardziej przypadnie Wam do gustu niż taśmowo wydawane kody. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.